Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Szydełko Gabi. Jak już na pewno zauważyliście, w ostatnim czasie skupiłam się na robieniu ozdób okiennych na Boże Narodzenie. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować następną moją śnieżynkę na okno. Jest ona wykonana z kordonka Aria 5 i pracowałam szydełkiem 1,5 mm i wielkość tej śnieżynki, pracując na tej grubości kordonka, to 21 cm. Jeśli Wam się taka śnieżynka podoba, to zapraszam do zrobienia jej razem ze mną. Robótkę rozpoczynam od zrobienia pętelki i teraz robię 6 oczek łańcuszka. Zamykam kółeczko, wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Teraz będę pracowała na tym kółeczku, jednocześnie nadmiar niteczki będę wrabiała. Tutaj będę robiła słupki podwójnie nawijane. Robię 4 oczka łańcuszka za pierwszy słupek podwójnie nawijany. 2 razy nawijam nitkę na szydełko, przechodzę pod łańcuszek i przerabiam słupek przez 2 i przez wszystko. Będę robiła takie pary tych słupków podwójnie nawijanych i w sumie muszę ich zrobić 6. Między tymi parami będę robiła 3 oczka łańcuszka. 2 razy nawijam nitkę na szydełko, przechodzę pod łańcuszek i przerabiam przez 2 nitki, przez 2 nitki i przez 2. 2 razy nawijam nitkę na szydełko, pod łańcuszek, przez 2 i przez 2. 3 oczka łańcuszka, 2 razy nawijam nitkę na szydełko, znów pod łańcuszek, przez 2, przez wszystko, 2 razy nawijam nitkę, przez 2 i przez wszystko. I 3 oczka łańcuszka. I tak w sumie muszę mieć 6 par tych słupków podwójnie nawijanych. Zamykam okrążenie, wbijam się w 4 oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. I tak teraz wygląda pierwsze okrążenie. Przechodzę do drugiego, robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek. Następnie na tym drugim słupku podwójnie nawijanym robię słupek. I jeszcze na łańcuszku robię pierwszy słupek i drugi. Tutaj robię 4 słupki. Teraz 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzę teraz jeszcze na drugą stronę tego łańcuszka i robię słupek pierwszy. Tutaj muszę zrobić w sumie teraz 6 słupków. Na pierwszym słupku podwójnie nawijanym robię słupek. Tutaj między tymi słupkami robię trzeci słupek. Na drugim słupku podwójnie nawijanym robię 4 słupek. I na łańcuszku robię 2 słupki. 3 oczka łańcuszka. I znów na łańcuszku robię słupek. Na pierwszym słupku słupek. Między słupkami tutaj słupek.
na drugim słupku podwójnym słupek i na łańcuszku 2 słupki. Mam 6. 3 oczka łańcuszka. Przechodzę na drugą stronę tego łańcuszka. Robię pierwszy słupek, na słupku podwójnym drugi, między tymi podwójnymi robię trzeci, na drugim podwójnym robię czwarty i na łańcuszku 2. I tak do końca okrążenia. Tutaj ten ostatni motyw już zrobiłam. Zrobiłam 6 słupków. Teraz zrobiłam 3 oczka łańcuszka, ale ten pierwszy motyw tutaj jeszcze nie mogę zamknąć, bo tutaj mam tylko połowę motywu. Mam 4 słupki, a muszę mieć 6, czyli jeszcze muszę zrobić 2 słupki. Pierwszy, drugi i teraz wbijam się w trzecie oczko i robię oczko ścisłe. I teraz tak to wygląda. Teraz przechodzę do trzeciego okrążenia. Robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek. Na drugim słupku robię słupek. Źle się wbiłam, tak. Na kolejnym słupku robię następny słupek. Na następnym robię, teraz już mam 4 słupki i jeszcze na łańcuszku robię 2 słupki. Pierwszy i drugi. 3 oczka łańcuszka i robię jeszcze na łańcuszku 2 słupki i tutaj na każdym słupku po jednym słupku. To jest trzeci słupek, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i 2 słupki na łańcuszku. 9 i 10. 3 oczka łańcuszka, znów 2 słupki na łańcuszku. I na każdym słupku po jednym słupku. Trzeci, czwarty, piąty, piąty mi się nie udał, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i 10. 3 oczka łańcuszka, na łańcuszku 2 słupki, trzeci na słupku, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i 9, 10. I tak będzie wyglądało całe to okrążenie. Teraz już skończyłam ten motyw, ten ostatni
I muszę jeszcze dokończyć ten motyw, który był pierwszy. Czyli zrobiłam tutaj 2 słupki na tym łańcuszku. Teraz jeszcze muszę zrobić 3 oczka łańcuszka. Na łańcuszku 2 słupki, pierwszy, drugi. I jeszcze 2 słupki. Muszę mieć w sumie na każdym motywie 10 słupków. 2, 4, 6, 8 i jeszcze 2 słupki, żeby było 10. Pierwszy, drugi. I wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. Teraz robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i jeszcze 7 słupków. Trzy, 4, 5 i na łańcuszku znów robimy 2 słupki. 6 i 7. 3 oczka łańcuszka i teraz znów na łańcuszku 2 słupki. Pierwszy, drugi. Teraz na każdym słupku po jednym słupku. Czyli robię trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, 10, 11, 12 i na łańcuszku jeszcze 2, czyli 13 i 14. I 3 oczka łańcuszka. I tak na każdym tym motywie będę robiła po 14 słupków. Znów 2 słupki na łańcuszku. I teraz na każdym po jednym. Dziesięć, 11, 12 i na łańcuszku 2, czyli 13 i 14 i 3 oczka łańcuszka. I tak do końca okrążenia. I znów tutaj zrobiłam ten ostatni motyw. Teraz robię 2 oczka łańcuszka i tutaj muszę dokończyć ten pierwszy motyw, czyli robię jeszcze pierwszy słupek, drugi i na każdym po jednym słupku. Trzeci, czwarty, piąty i 6. I zobaczę teraz, czy mam 14. Tutaj mam 6, 8, 10, 12, 14 i zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe.
5. okrążeniu będzie teraz zmiana. Teraz już będę ubierać słupków. Robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek. I jeszcze muszę zrobić 6 słupków. Oprócz tego. I 6. Teraz robię 7 oczek łańcuszka. Trzy razy owijam nitkę na szydełko i tutaj na tym łańcuszku robię słupek potrójnie nawijany, czyli przerabiam przez 2 nitki, 4 mam na szydełku, przez 2 nitki, 3 mam na szydełku, przez 2 mam na szydełku i przez wszystko. 7 oczek łańcuszka. I teraz omijam pierwszy słupek, drugi, wbijam się w trzeci i tutaj robię w sumie teraz 11 słupków. Na każdym słupku po jednym. Pierwszy, drugi, trzeci, ósmy, 9, 10 i 11. I znów dobrze policzyłam, bo tutaj zostały mi tak jak w poprzednim motywie 2 słupki nieprzerobione. 7 oczek łańcuszka. 3 razy nawijam nitkę na szydełko. Przechodzę pod łańcuszek i tutaj będę robiła słupek potrójnie nawijany, czyli przerabiam przez 2 nitki, 4 nitki mam na szydełku, przez 2, 3 nitki mam na szydełku, przez 2 nitki na szydełku i przez wszystko. 7 oczek łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko. Omijam 2 pierwsze słupki, wbijam się w trzeci i robię 11 słupków. Osiem, 10 i 11. I znów zostały mi te 2 słupki, których nie będę już przerabiać, na których nie będę już nic robiła. 7 oczek łańcuszka. I słupek potrójnie nawijany. 3 razy nabijam nitkę na szydełko i przerabiam przez 2, przez 2, przez 2 i przez wszystko. I 7 oczek łańcuszka. I znów 2 słupki omijam, wbijam się w trzeci
I na tym motywie znów, na tych słupkach robię 11 słupków. Tak to teraz wygląda. I muszę teraz znów dorobić drugą połowę tego motywu, czyli omijam 2 słupki, wbijam się w trzeci i robię słupek pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Muszę mieć razem 11. Zgadza się. I wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. Teraz na razie troszeczkę ta nasza śnieżynka faluje, ale to tak zawsze się dzieje. Dopiero to się wszystko wyprostuje przy krochmaleniu. Jest to wzór robiony ze schematu, który znajduje się w czasopiśmie. Także wszystko tutaj się zgadza. Proszę się nie przejmować tym, że się faluje troszeczkę. Przechodzę do 6 okrążenia i znów robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek. I jeszcze tutaj muszę zrobić 4 słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, dwa słupki znów tutaj zostały. Teraz robię 7 oczek łańcuszka. Przechodzę tutaj, gdzie był ten słupek potrójnie nawijany. Na łańcuszku przed tym słupkiem, może będę się wbijała w oczka, robię półsłupek. Wbijam się w ten słupek potrójnie nawijany, robię półsłupek. I pierwsze oczko po tym półsłupku robię, po tym słupku potrójnie nawijanym robię słupek. Teraz robię 7 oczek łańcuszka. Omijam 2 słupki i będę robiła teraz tutaj w sumie 8 słupków. Wbijam się w trzeci słupek i robię pierwszy słupek. Raz, dwa, pięć, 6, 7, 8 i znów 2 słupki omijam. Teraz robię 7 oczek łańcuszka. Wbijam się w oczko przed słupkiem potrójnie nawijanym, robię półsłupek. Wbijam się w słupek potrójnie nawijany, robię drugi półsłupek i w oczko za tym słupkiem robię trzeci półsłupek i 7 oczek łańcuszka. Teraz omijam pierwszy słupek, drugi, wbijam się w trzeci i robię w sumie 8 słupków.
7, 8, 2 słupki znów zostawiam, 7 oczek łańcuszka. I tutaj teraz robię półsłupki w oczko przed słupkiem potrójnym, półsłupek na słupku potrójnie nawijanym, półsłupek i w oczko za tym słupkiem i jeszcze 7 oczek łańcuszka. I znów trzeci słupek, wbijam się i robię 8 słupków. I tak to teraz wygląda. I tutaj znów w 6. okrążeniu muszę zrobić drugą połowę tego motywu, czyli 2 słupki omijam, wbijam się trzeci, robię słupek, drugi słupek, trzeci, a ma być ich 8, czyli tutaj mam 5, wszystko się zgadza. Zamykam okrążenie. I tak to teraz wygląda. W 7. okrążeniu robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i jeszcze 3 słupki, czyli w sumie 4. Raz, 2 i 3. I tutaj znów 2 słupki zostawiam. Teraz robię 7 oczek łańcuszka. Wbijam się teraz w ten pierwszy półsłupek, który tutaj był. I robię półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Drugi półsłupek omijam. Wbijam się w ten trzeci półsłupek i robię półsłupek. 7 oczek łańcuszka. I znów omijam pierwszy słupek, drugi, wbijam się w trzeci i teraz tutaj zrobię w sumie 5 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i 5. I te 2 słupki znów zostawiam. 7 oczek łańcuszka. Tutaj znów miałam te półsłupki. Na pierwszym półsłupku robię półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Drugi półsłupek omijam. Na tym trzecim robię półsłupek. I 7 oczek łańcuszka. Dwa słupki omijam, w trzecim wbijam się, robię pierwszy słupek z 5. Pierwszy, drugi,
czwarty i piąty i 7 oczek łańcuszka. Znów wbijam się w pierwszy półsłupek i robię półsłupek. 3 oczka łańcuszka, drugi półsłupek omijam, wbijam się w trzeci, robię półsłupek i 7 oczek łańcuszka. Omijam pierwszy słupek, drugi, wbijam się w trzeci i robię pierwszy słupek, drugi, trzeci, czwarty i piąty. I tak to teraz będzie wyglądało do końca. Teraz jeszcze bardziej się ta nasza śnieżynka faluje, ale tak jak już poprzednio mówiłam, jest to robione według schematu, także wszystko dobrze robimy, a ona się po prostu wyciągnie podczas krochmalenia. I tutaj jeszcze muszę wykończyć ten pierwszy motyw, bo muszę mieć na każdym motywie robiłam 5 słupków, a tutaj mam 4, czyli wbijam się jeszcze 2 słupki, omijam tak jak zawsze, wbijam się w trzeci, robię słupek i zamykam oczkiem ścisłym, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka. Do 8 okrążenia robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i jeszcze 1 słupek. Teraz robię 5 oczek łańcuszka. 3 razy obijam nitkę na szydełko i teraz będę pracowała tutaj na tym łańcuszku z 3 oczek. Wbijam się najpierw półsłupek i robię pierwszy słupek potrójnie nawijany, czyli tak jak poprzednio przerabiam przez 2, przez 2, przez 2 i przez wszystko. Teraz robię 2 oczka łańcuszka. 3 razy nawijam nitkę na szydełko, lepiej było widać. I teraz pod tym łańcuszkiem przechodzę szydełkiem i robię drugi słupek potrójnie nawijany przez 2, przez 2, przez 2 i przez wszystko. 2 oczka łańcuszka. 3 razy obijam nitkę na szydełko, znów przechodzę pod ten łańcuszek, robię trzeci słupek potrójnie nawijany przez 2, przez 2, przez 2, przez wszystko. 2 oczka łańcuszka. W sumie muszę mieć 7 tych słupków potrójnie nawijanych. 3 razy nawijam nitkę na szydełko, znów pod ten łańcuszek przechodzę przez 2, przez 2, przez 2, przez wszystko. Przesuwam sobie troszeczkę, żeby mi się zmieściło. 2 oczka łańcuszka, 3 razy nawijam nitkę na szydełko i znów przerabiam przez 2 nitki, przez 2, przez 2 i przez 2. Mam 5 jeszcze, 2 słupki. 2 oczka łańcuszka,
3 razy nabijam nitkę na szydełko, cały czas przechodzę pod ten sam łańcuszek. Przez dwie, przez dwie, przez dwie, przez wszystko. 6 mam, jeszcze 2 oczka łańcuszka i jeszcze robię 7 słupek potrójny. Przez dwie, przez dwie, przez dwie i przez wszystko. Teraz robię 5 oczek łańcuszka. Omijam 2 słupki, wbijam się w trzeci, robię pierwszy słupek i jeszcze na kolejnym słupku drugi słupek. I tak to teraz będzie wyglądać. Znów powtarzam to, co tutaj robiłam, czyli robię 5 oczek łańcuszka. Aha, tutaj jeszcze chwileczkę, bo tutaj chyba coś źle zrobiłam, bo ten ostatni słupek potrójny, ten 7 właśnie, musi być wbity w ten półsłupek. Czyli tutaj mam 2 oczka łańcuszka, jeszcze raz 3 razy nawijam nitkę na szydełko i wbijam się w ten półsłupek i 7 będzie w 7 słupkiem będę wbijała się w półsłupek. Pierwszy i 7 będą właśnie na półsłupku. I teraz robię 5 oczek łańcuszka, 2 słupki omijam, wbijam się w trzeci, robię pierwszy słupek i drugi słupek. 5 oczek łańcuszka i znów 3 razy obijam nitkę na szydełko, wbijam się pierwszym słupkiem w ten półsłupek i przerabiam przez dwie, przez dwie, przez dwie, przez wszystko. 2 oczka łańcuszka. Robię drugi słupek potrójny już pod łańcuszkiem. Przesuwam sobie. 2 oczka łańcuszka i znów 3 razy obijam nitkę na szydełko, przez dwie, przez dwie, przez dwie, przez wszystko. 2 oczka łańcuszka, 3 razy nawijam nitkę na szydełko, przez dwie, przez dwie, przez dwie, przez dwie. Mam 4, jeszcze muszę 3 zrobić. 2 oczka łańcuszka, 3 razy obijam nitkę na szydełko, przez dwie, przez dwie, przez dwie, przez 5, jeszcze 1 na tym łańcuszku, 3 razy obijam, przez dwie, przez dwie, przez dwie, przez wszystko i 2 oczka łańcuszka i tym ostatnim 7 słupkiem wbijam się na półsłupek i robię go na tym półsłupku. Teraz już dobrze zrobiłam. 5 oczek łańcuszka, omijam 2 słupki, wbijam się w trzeci, robię 1 słupek i na kolejnym drugi słupek i znów robię 7 oczek łańcuszka i powtarzam tutaj to, co robiłam poprzednio i tak do końca okrążenia. I robię teraz 5 oczek łańcuszka,
i wbijam się w trzecie oczko tego łańcuszka, które zastępowało pierwszy słupek, robię oczko ścisłe. Teraz przechodzę już do ostatniego okrążenia. Robię oczko łańcuszka za pierwszy półsłupek. Na tym łańcuszku tutaj robię 3 półsłupki. Pierwszy, drugi i trzeci. 3 oczka łańcuszka. I jeszcze robię 3 półsłupki na tym samym łańcuszku. Pierwszy, drugi, trzeci. Teraz przechodzę na te 2 oczka łańcuszka i tutaj robię 2 półsłupki. Pierwszy, drugi, 3 oczka łańcuszka i 2 półsłupki. I tak będę robiła na każdych tych 2 oczkach. Znów na tym następnych 2 oczkach, na tej następnej poprzeczce robię 2 półsłupki, 3 oczka łańcuszka i 2 półsłupki. 2 półsłupki, 3 oczka łańcuszka. Przesunę sobie jeszcze, żeby mi się to zmieściło i 2 półsłupki. Na następnej poprzeczce tak samo. 2 półsłupki, 3 oczka łańcuszka, 2 półsłupki. I dalej 2 półsłupki, 3 oczka łańcuszka i 2 półsłupki. I na tej ostatniej tak samo nic się nie zmienia. 2 półsłupki, 3 oczka łańcuszka, 2 półsłupki. Teraz mamy tutaj ten łańcuszek, gdzie było 5 oczek łańcuszka, czyli robię 3 półsłupki, pierwszy, drugi, trzeci, 3 oczka łańcuszka i 3 półsłupki. Od razu przechodzę na ten kolejny łańcuszek po drugiej stronie słupków i robię tak samo 3 półsłupki, 3 oczka łańcuszka i 3 półsłupki. Następnie na tej poprzeczce z 2 oczek łańcuszka robię 2 półsłupki, 3 oczka łańcuszka i 2 półsłupki. I znów 2 półsłupki, 3 oczka łańcuszka, 2 półsłupki. Następnie 2 półsłupki, 3 oczka łańcuszka i 2 półsłupki. Dwa półsłupki, 3 oczka łańcuszka, 2 półsłupki.
I ostatnia poprzeczka między tymi potrójnymi słupkami. 3 oczka łańcuszka, 2 półsłupki. I tutaj już znów robię 3 półsłupki, 3 oczka łańcuszka, 3 półsłupki. Na drugim łańcuszku tak samo 3 półsłupki, 3 oczka łańcuszka i 3 półsłupki. I tutaj znów robimy 2 półsłupki, 3 oczka łańcuszka, 2 półsłupki. I tak całe okrążenie. Teraz tutaj został mi jeszcze ostatni motyw i tutaj sobie zrobimy zawieszkę. Znów robię 2 półsłupki na pierwszej poprzeczce, 3 oczka łańcuszka i 2 półsłupki. Dwa półsłupki, 3 oczka łańcuszka, 2 półsłupki. Na trzeciej zrobię 2 półsłupki, 3 oczka łańcuszka i 2 półsłupki. Teraz sobie tutaj zrobię zawieszkę. Zrobię tutaj 25 albo 30 oczek łańcuszka. Zobaczymy zaraz, ile to, jakie to będzie duże. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Trzydzieści i tutaj robię taki jakby pikotek, wbijam się pod 2 pierwsze nitki, robię oczko ścisłe i tutaj już przechodzę do następnej tej poprzeczki, robię 2 półsłupki, 3 oczka łańcuszka i 2 półsłupki i dalej już tak jak poprzednio. Na każdej poprzeczce tutaj między słupkami potrójnymi 2 półsłupki, 3 oczka łańcuszka i 2 półsłupki, a na łańcuszkach z 5 oczek robię 3 półsłupki, 3 oczka łańcuszka i 3 półsłupki. I 2 półsłupki i tutaj ostatnio 2, 3 półsłupki, 3 oczka łańcuszka i 3 półsłupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Wbijam się tutaj w ten pierwszy półsłupek, robię oczko ścisłe, jeszcze jedno oczko zabezpieczające. Odcinam niteczkę i później ją sobie robię. Moja śnieżynka jest już gotowa. Tak się teraz prezentuje. Oczywiście teraz ją wykrochmalę, wysuszę i będzie zdobiła moje okno. Jeśli Wam się podoba to, co robię, chcecie zobaczyć inne moje prace, to zachęcam do subskrypcji, aby Wam nic nie umknęło. I dziękuję za każdy komentarz, za wszystkie lajki i oczywiście za subskrypcję. I zapraszam na kolejne moje filmiki.
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.